2 miesiące po premierze Nimbusa 25 na rynek wchodzi jego młodszy brat ASICS Gel Cumulus 25. Dla niektórych biegaczy to model bardziej kultowy i ceniony, jednak nie jest o nim głośno w mediach. Zmienił się nie do poznania i w ocenie niektórych zbliżył się miękkością do Nimbusa. Czy tak faktycznie jest? I czym stał się nowy ASICS Gel Cumulus 25? Witajcie na kanale Życie na Sportowo i na testo recenzji butów ASICS Gel Cumulus 25. 25. generacja to taki mały jubileusz. Powiem Wam, że udało mi się testować 22. i 23. generację tego buta w poprzednich latach. 24. testował mój kolega ze sklepu, a 25. znowu trafia w moje ręce i bardzo się z tego cieszę, ponieważ ten but przyszedł naprawdę ogromne zmiany. Dużo zmian na plus, ale przedstawię go Wam na tyle szczegółowo, żebyście wiedzieli, czy to jest but dla Was. Jakby nie patrzeć, przez najbliższy rok będzie w sprzedaży, jego cena z czasem spadnie i stanie się jednym z najbardziej popularnych butów treningowych na rynku. No i dzięki temu filmowi między innymi dowiecie się, czy warto w niego zainwestować. Także zapraszam do oglądania. Na pierwszy rzut oka widać, że Cumulus zmienił się bardzo mocno, wyglądała dosyć futurystycznie. Żaden wcześniej but tej generacji, ten model nie wyglądał w ten sposób. No i co istotne, nie ma już widocznego żelu, czyli jest bardzo bliski Nimbusom 25, które tutaj również znajdują się koło mnie i będą gościem w tym odcinku, ponieważ część osób prawdopodobnie zastanawia się, czy Nimbus, czy Cumulus. Niektórzy z Was mogą obejrzeć recenzje na innych kanałach lub przeczytać recenzje, w których będzie napisane, że te buty są do siebie bardzo podobne, co nie jest do końca prawdą, o czym powiem później. Zacznijmy sobie od mięsa, czyli od podeszwy wewnętrznej wykonanej z pianki Flight Foam Blast Plus. To jest ta sama pianka, z której wykonany został Nimbus 24, czyli ten z 2022 roku, nie ten najnowszy. Ten najnowszy też ma Flight Foam Blast Plus, a jest dopiskiem Eco i to już jest jakby delikatna różnica. Nie zmienia to faktu, że tej pianki jest bardzo dużo, stak jest gruby, 8 mm dropu, pianka bardzo mięciutka, co pokazują wskazania durometru, i ukryty wewnątrz niej żel. Pure Gel. Nowa wkładka z silikonowego żelu absorbującego wstrząsy, umieszczona tylko pod piętą, dosyć zachowawczo, w znacznie mniejszej ilości niż w Nimbusach 25, ale moim zdaniem wystarczająca, ponieważ ten but jest raczej skierowany do biegaczy do 90 kg, nie tak jak Nimbus, nawet powyżej 90 kg, czyli ważących 100, 105, 110 kg. Dlatego nie potrzebujemy też takiego tłumienia wstrząsów. No i chcemy też oszczędzić na wadze, ponieważ ten but przy 8 mm dropu waży około 30 g mniej niż Nimbusy 25. Podeszwa z tej pianki wyprofilowana jest w niecodzienny sposób. Jednak najważniejsze w budowie tej podeszwy jest poszerzenie z przodu i z tyłu w strategicznych miejscach. W strefie śródstopia oraz pięty kształt podeszwy jest taki falisty. Mamy znacznie poszerzoną część śródstopia, która sprawia, że lądowanie jest bardziej pewne, lądowanie jest bardziej płynne. W ogóle cała podeszwa jest zrobiona w technologii Full Ground Contact, czyli nie ma żadnego wyżłobienia pod łukiem stopy. W momencie lądowania czujemy, że cała stopa przykleja się do podłoża i płynnie przetacza. To jest świetna rzecz, to wyprofilowanie podeszwy. Mi bardzo podeszło, jeśli chodzi o mój bieg. Oczywiście but jest dla stopy neutralnej, ale będzie troszeczkę korygował nadmierną na przykład supinację, gdy stopa nam troszkę chce krawędziować do zewnątrz, to delikatnie nam tą stopę wybije. Jeśli chodzi o nadpronację, to buty dla stopy pronującej, co nie zmienia faktu, że ten ASICS jest mega stabilny. Patrząc sobie jeszcze na spód buta na szybko na bieżnik, widzimy, że mamy jakby kontynuację tego, co pojawiło się w Nimbusach 25. Boczne plastry w strefie pięty, które są w zupełności wystarczające moim zdaniem, oraz całkiem spory, ukształtowany w taką odwróconą literę V lub U plaster na śródstopiu, który jest trochę bardziej agresywny niż w Nimbusach. Tej gumy bieżnika nie jest tutaj dużo, ale spokojnie radzi sobie na lekko śliskim terenie
kiedy popada deszcz, na asfalcie, na kostce trzyma się dobrze, nawet biegając w lekkim terenie jest w porządku, pod warunkiem, że jest sucho. Oczywiście jest to but typowo asfaltowy i nie oczekujmy od niego cudów, że będzie nam się kleił w lesie podczas deszczu. Nie zmienia to faktu, że jest dobrze, jest bardziej ubogo niż w poprzednich generacjach tych butów, ponieważ zauważyłem, że ta guma bieżnika z roku na rok maleje. Niemniej jest w porządku i nie ma się do czego przyczepić. Cholewka w nowym Cumulusie to taki techniczny, gruby mesh z 3 dobrze wyeksponowanymi strefami wentylacji na grzbiecie w strefie palców. Natomiast jeśli chodzi o samą wentylację, jest, powiedziałbym, średnio. Już w Cumulusie 24 ta wentylacja jakby spadła o oczko niżej względem 22 i 23 generacji. Natomiast jeśli chodzi o Cumulusa 25, to jakby ciekawą decyzją jest tutaj zaadaptowanie bardzo grubego języka. Ten język od góry wygląda, jakby faktycznie miał taką delikatną siateczkę, która by nieźle wentylowała tego buta, ale w praktyce jest kilkuwarstwowy i jest bardzo grubym, mięsistym językiem, który fajnie leży na podbiciu, ale w cieplejsze dni może być jak taki mały grzejnik. Oznacza to, że w obrębie palców powinno nam być chłodno, natomiast na samym podbiciu powiedziałbym, że jest dosyć ciepło. A jeszcze nawiązując do zapiętka, zapiętek jakby jest stworzony z 2 rodzajów materiału. Znaczy, wydaje się, że to jest wręcz ten sam materiał, tylko że wszyty w taki dosyć specyficzny sposób. I w przeciwieństwie do wielu butów, wielu Cumulusów wcześniej, czy butów tych klasy premium, można powiedzieć, biegowych, nie ma zbyt wiele gąbki. I dla niektórych może to być dobre rozwiązanie. Ten zapiętek nie jest też specjalnie agresywny, jeśli chodzi o trzymanie Achillesa, więc osoby, które wcześniej raczej odrzucały Asicsy ze względu na te bardziej zaoblone do wewnątrz zapiętki, tutaj powinny czuć się dużo lepiej. A jak w tych butach się biega? Przede wszystkim Cumulus od lat zawsze jest tym drugim modelem Asicsa, jeśli chodzi o stopę neutralną, model treningowy. Czyli można powiedzieć, że to jest model z dużą amortyzacją. Do 90 kg biegacz może robić w nim wszystkie swoje treningi, łącznie z wolnym rozbieganiem, easy runem, czyli takim biegiem regeneracyjnym, i biegami do konkretnego tempa. Dla mnie rozpędzenie się i utrzymanie tempa 4.0 w tym bucie było przyjemne. Ta stopa nie zapadała się specjalnie mocno w tą piankę i but nie zwalniał mnie zbyt mocno. Obstawiam, że mocniejszy zawodnik, znacznie mocniejszy ode mnie, będzie w stanie pewnie robić sobie akcenty po 3.30, 3.20 w tym bucie i jeszcze szybciej. Dzięki temu, że mamy mniejszą wagę niżeli w takim nimbusie, ilość pianki podeszwowej nie powoduje tego efektu zapadania się, wpadania wręcz w buta, co powoduje znowu zwolnienie naszego kroku i pogorszenie wybicia. Kto mnie ogląda od jakiegoś czasu wie, że ja bardzo lubię 8 mm dropy, no i w tym bucie drop 8 mm sprawdza się świetnie. Moja kadencja na długim wybieganiu osiągnęła ponad 175 kroków na minutę i była bardzo zadowalająca. W ogóle na pierwszy trening, jaki zebrałem Cumulusa, to było właśnie takie dłuższe wybieganie, ponad 10-kilometrowe, gdzie sobie na spokojnie przetruchtałem przede wszystkim po asfalcie, kostce brukowej i betonie, ale miałem też odcinki po naturalnej nawierzchni, w której spisał się świetnie i bieżnik specjalnie się tam nie zapchał. Na drugi trening, który zebrałem Cumulusa, to były już 300-metrowe akcenty z przerwami truchtu, gdzie właśnie biegłem w tempie około 4.0 i tam również bez problemu mogłem sobie przyspieszyć i utrzymać tempo. But nie zwalniał mnie, był bardzo komfortowy i nie ciążył na stopie i przede wszystkim zapewniał cały czas bardzo bezpieczne i powtarzalne lądowanie w tym samym, można powiedzieć, miejscu stopy, dzięki właśnie temu poszerzeniu podeszwy z przodu. No ale na pewno pojawią się pytania, czy Cumulus, czy Nimbus. W ogóle nawet mamy buty w tej samej kolorystyce. Musicie wiedzieć, że jednak konstrukcje obu tych butów są różne. Pomimo tego, że mamy 8 mm dropu i mamy tą różnicę w wadze, na niekorzyść Cumulusa, bo oczywiście ten but jest cięższy, to trzeba wiedzieć, że w podeszwie Nimbusa ta kołyska biegowa i sztywność podeszwy jest nieco większa. Oznacza to, że to przetoczenie stopy i zredukowanie energii stawu skokowego jest tutaj trochę większe. W Cumulusie czuję się jak w takim bucie sprzed 5-7 lat.
czyli mam elastyczność z przodu całkiem niezłą i mam dosyć małą kołyskę biegową. Kołyska biegowa to jest ten element, który tutaj przy podniesieniu noska pokazuje nam, jak duże jest przetoczenie przedniej części buta. W Nimbusie ono jest większe, jest wyczuwalnie większe. But też nie pozwala nam specjalnie szybko biegać. Ostatnio miałem okazję założyć sobie właśnie Nimbusa i zrobić po dłuższym rozbieganiu troszkę przebieżek i po tych przebieżkach, które nie wyszły za szybko, bo tam wyszły chyba maksymalnie, najszybciej biegłem 3,50, co prawda nogi były zmęczone, to miałem wrażenie, że ten but mi ciąży, a Cumulus mi nie ciążył. No jednak różnica w wadze i ta budowa tych butów jest od siebie inna, więc jeżeli ktoś miałby zestawiać te dwa buty ze sobą, to zestawiałbym je tylko w momencie, gdybyśmy, nie wiem, mieli jakąś w miarę optymalną masę ciała, bo jeżeli ważymy na przykład 95 kg, to ja bym się nie zastanawiał, tylko brał Nimbusa i w ogóle Cumulusa odrzucił. Jeżeli planowałbym biegać w tym bucie w miarę stałym tempem, nie biegał jakichś konkretnych treningów i akcentów, tylko po prostu kupuję but do standardowego biegania co drugi dzień, na przykład 5-10 km i waży więcej, to znowu jakby Nimbus byłby moim pierwszym wyborem niżeli Cumulus. 25. generacja Cumulusa przynosi naprawdę dużo zmian. Nie mamy widocznego żelu, mamy naprawdę futurystyczny design tych butów, mamy znacznie większy komfort niż poprzednie generacje, chociaż Cumulus 24 pod stopą jest naprawdę mięciutki. To tutaj ta miękkość jest porównywalna, ale jakby but całkowicie inaczej daje się prowadzić na treningu. W tym bucie naprawdę trudno znaleźć jakieś mankamenty, więc jeżeli miałbym się do czegoś doczepić, to tak naprawdę tylko ten dosyć gruby język może być tu jakąś wadą dla osób, którym bardzo zależy na tym komforcie termicznym, na tej super wentylacji cholewki, bo sama cholewka sama w sobie jest nieźle wentylowana, ale gruby język stanowi taką mocną izolację na podbiciu i nie ma prawa dobrze oddychać. Nie zmienia to faktu, że cała konstrukcja jest mega udana, but wygląda świetnie, jest bardzo miękki, super komfortowy i niezależnie od szerokości stopy, chociaż może bardzo szeroka stopa nie znajdzie w nim swojego domu, powiedzmy, powinna zmieścić się i bardzo komfortowo ułożyć. Ja nie mam wąskiej stopy, a jeszcze chodząc w butach minimalistycznych często te jakby palce mi się rozszerzyły, więc będąc w środku tego buta czuję, że mam wystarczającą ilość miejsca z przodu. Jeżeli chcielibyście przymierzyć nowego Cumulusa, to zapraszam do sklepu Studio Sport w Warszawie na Żoliborzu. Tam pracuję i chętnie pomogę Wam w doborze nie tylko Cumulusów, ale też innych butów tej marki. Pomogę też w dobraniu pierwszych butów do biegania. Także dzięki, że byliście ze mną dzisiaj w tym filmie. Mam nadzieję, że informacje, które przekazałem, będą Wam przydatne i pomogą w wyborze. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!